Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto jabłuszko w śmietance. Samo ciasto zaczniemy od przygotowania masy budyniowej, do której potrzebujemy 700 ml mleka, 2 budyni śmietankowych bez cukru, 20 g mąki pszennej tortowej, 4 żółtek jaj, 100 g cukru oraz 200 g masła lub margaryny. Na gazie stawiamy garnek, do którego wlewamy 600 ml mleka. Włączamy gaz i pozwalamy mu się gotować. A w miseczce obok mikserem ubijamy 4 żółtka, aż podwoją objętość. Wtedy dodajemy 100 g cukru i nadal ubijamy, aż żółtka zmienią kolor na jaśniejszy i powstanie taki kogiel-mogiel. Żółtka zmieniły kolor, jak Państwo widzą, wobec tego dolewamy 100 ml mleka, czyli łącznie mamy pierwotną ilość 700 ml. 600 w garku, 100 dolaliśmy tutaj i następnie mikserem wszystko łączymy ze sobą. Kolej dodać 20 g mąki pszennej tortowej i nadal miksujemy mikserem. Kolej dodać 2 budynie śmietankowe bez cukru i nadal łączymy składniki mikserem. Masa jajeczno-budyniowa gotowa, wobec tego wracamy do mleka, które już zaczęło się gotować. Wlewamy ją powoli małym strumieniem. Jednocześnie mieszamy trzepaczką albo jakąś łyżką całość, żeby się nie przypaliła. Pustą miskę odkładamy, trzepaczki albo łyżki nie odkładamy, nadal wszystko mieszamy, ponieważ budyń ma tendencję do przypalania się i mieszać będziemy, aż budyń się zagotuje. Budyń, jak Państwo widzą, zmienił już konsystencję dużo gęściejszą, a jak powstaną takie bąble, gejzery powietrza, wtedy znaczy, że budyń się ugotował. O, tak jak tu Państwo widzieli. W tym momencie możemy wyłączyć gaz, przełożyć nasz budyń do chłodnego naczynia. W ten sposób będzie krócej się studził. Miskę z budyniem przykrywamy folią spożywczą, żeby nie powstał korzuszek. Tą folię dociśnijmy do budyniu. I taki budyń zostawiamy do całkowitego wystudzenia. To trochę czasu zajmuje, ale jak już ostygnie budyń, wtedy zdejmujemy folię spożywczą z góry. Budyń ma konsystencję zwartą, jak tu Państwo widzą. Nawet jeżeli by Państwo go pokroili, on zachowa swoją konsystencję. Teraz do miski dajemy 200 g masła lub margaryny i mikserem ucieramy na puszystą masę. W tym momencie możemy już dodawać wystudzony budyń, ale dodajemy partiami.
Po dodaniu ostatniej partii budyniu nie przerywamy miksowania, nadal ubijamy, aż krem budyniowy zrobi się taki jedwabisty, taki gładziutki, jak tu Państwo widzą. A teraz foremka, ale zanim przygotujemy foremkę, potrzebujemy jeszcze tak dodatkowo do ciasta około 18 sztuk herbatników maślanych. Teraz foremka prostokątna, którą wykładamy papierem do pieczenia i na spód dopasowujemy około 18 sztuk herbatników maślanych. Około, no wiadomo, herbatniki mogą różnić się wielkością. Na tak przygotowany spód wykładamy krem budyniowy, najlepiej partiami, łatwiej będzie go później rozprowadzić. I tak jak Państwo tu widzą, rozprowadzamy i wyrównujemy. Blaszkę zostawiamy na chwilę z boku, bo teraz musimy zająć się masą śmietanową z jabłkami. I na tą masę śmietanową z jabłkami potrzebujemy 600 ml śmietanki kremówki 30%, 100 g cukru pudru, 1 kg jabłek, 100 g orzechów włoskich, 2 łyżki żelatyny, 100 ml wrzątku do żelatyny oraz sok z połowy cytryny. Najpierw parę przygotowań, czyli 100 g orzechów włoskich dajemy do blendera z funkcją siekania i siekamy na drobno. Możemy to zrobić również za pomocą noża. Orzechy odstawiamy na bok, a my zajmujemy się ubiciem śmietanki. Do miski wlewamy 600 ml śmietanki kremówki 30%, takiej zimnej, mocno schłodzonej i zaczynamy ubijać. Jak łopatki miksera zaczną zostawiać ślady, dodajemy cukier puder i wszystko ze sobą bardzo dobrze mieszamy, żeby następnie dodać posiekane wcześniej orzechy włoskie i również wszystko ze sobą dobrze wymieszać. Proszę spróbować, czy wystarczy tego cukru pudru, czy potrzebują Państwo więcej, a jak jest wszystko ok, no to tą miskę z bitą śmietaną wkładamy na chwilę do lodówki. Teraz miseczka, do której dajemy 2 łyżki żelatyny, zalewamy 100 ml wrzątku, czekamy chwilę, żeby żelatyna napęczniała, a następnie wszystko mieszamy dokładnie do momentu, kiedy żelatyna rozpuści się w wodzie. Jak to się stanie, zostawiamy do wystudzenia. W międzyczasie proponuję jednak mimo wszystko żelatynę przemieszać, żeby się nie porobiły grudki. A teraz nasz kilogram jabłek, który obraliśmy, jak Państwo widzą, i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Po starciu jabłka zalewamy sokiem z połowy cytryny i mieszamy. I odstawiamy na 5 minut. Po 5 minutach, ponieważ mieliśmy bardzo soczyste jabłka, musimy je odsączyć. Można zrobić to ręcznie, tak jak Państwo tu widzą. No i teraz masę śmietanową z jabłkami możemy zebrać w całość, czyli wyciągamy miskę z lodówki z bitą śmietaną, z orzechami i dolewamy wystudzoną żelatynę. Powoli, małym strumieniem dokładnie mieszamy. Po dokładnym wymieszaniu możemy odłożyć mikser, ponieważ jabłka będziemy mieszać już ręcznie, na przykład łyżką albo łopatką. Jeżeli dodamy je partiami, łatwiej będzie nam rozmieszać z masą. Wszystko dokładnie wymieszane, wobec tego wracamy do foremki wcześniejszej i na ten krem budyniowy wykładamy tą masę śmietanową z jabłkami i orzechami. Partiami łatwiej będzie rozprowadzić, wyrównać.
A na koniec przygotowania ciasta ścieramy jeszcze 50 g czekolady mlecznej, ścieramy obierakiem do warzyw. Mogą Państwo to zrobić w inny sposób. I najlepiej taką foremkę wstawić do lodówki na 12 godzin. Ja wiem, Państwo się spieszą, żeby zjeść, ale jeżeli ona tam sobie te 12 godzin postoi, to herbatniki zmiękną i będą stanowić całość z ciastem. Słodycz jabłek, charakter orzechów, krem budyniowy, no czego chcieć więcej. Ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.